Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Czas banków centralnych. Uważaj na giełdach. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czas banków centralnych. Uważaj na giełdach. Drodzy Państwo, rozpoczynamy fascynujący czas na rynkach finansowych, ponieważ dzisiaj mamy decyzję Fedu, mamy wkrótce decyzję Banku Japonii, mamy jutro decyzję ECB w sprawie stóp procentowych, więc te wydarzenia w następnych godzinach są przepełnione informacjami z banków centralnych i zmienność będzie oczywiście ogromna, bądź też może być ogromna, dlatego warto zwrócić uwagę na to, co się wkrótce wydarzy i bądźmy przygotowani na każdy scenariusz. W pierwszej kolejności rynek zastanawia się, czy będziemy wkrótce świadkami pivotu Fedu, czyli zmiany nastawienia na bardziej gołębie, i to jest temat, który będzie szukany przez rynek we wszystkich komunikatach i informacjach, które będą dzisiaj płynęły po godzinie 20 z Fedu. Natomiast te podwyżki stóp procentowych, jak widzimy, przynoszą nam stopy na poziomie najwyższym od 2007 roku i też część inwestorów się zastanawia, co może się dalej wydarzyć i jakie będą konsekwencje tych podwyżek stóp procentowych, a pierwsze konsekwencje, pamiętamy, były w marcu, kiedy lokalne banki w Stanach Zjednoczonych zaczynały mieć kłopoty i rynek finansowy zaczął się tego bać. Kolejny wykres pokazuje, jakie są prognozy. Generalnie rynek spodziewa się pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie. Jest jedna instytucja, która zakłada spadki stóp i jest też kilka instytucji, które zakładają podwyżkę o 25 punktów bazowych, w tym Citigroup, ale jak widzimy tutaj na wykresie, generalnie rynek nastawia się na to, że dzisiaj się nic nowego nie wydarzy i że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Dla rynku będzie ważne także to, jakie będą projekcje i wszystkie inne prognozy dotyczące najważniejszych komponentów makroekonomicznych w Stanach Zjednoczonych. Na następnym wykresie mamy tego ilustrację. Natomiast co jest także dla nas bardzo ważne, to to, że inflacja w Stanach Zjednoczonych spada mocniej niż zakładały prognozy i jak rynek będzie się do tego dostosowywał po informacjach Fedu, który być może będzie zmieniał część komunikatu, dostosowując się do tych nowych informacji inflacyjnych. A na następnym wykresie widzimy mapę inflacji w Stanach Zjednoczonych. Widzimy, gdzie jest ona najwyższa, a gdzie jest ona najniższa. Natomiast te wczorajsze dane makroekonomiczne mogą mieć znaczenie dla Fedu, ponieważ inflacja spada tak w ujęciu CPI, jak i w ujęciu inflacji PC, czyli tego ulubionego miernika inflacyjnego w Stanach Zjednoczonych. I teraz jakie są oczekiwania rynkowe, bo warto mieć punkt odniesienia. I na dzisiaj o poranku dla Stanów Zjednoczonych widzimy, że może rynek wycenia jakąś podwyżkę, jeszcze jedną w lipcu, bądź też w okolicach końca wakacji, czyli we wrześniu. Natomiast nie ma pełnej podwyżki stóp procentowych w cenach, ani też nie ma nawet skromnej obniżki stóp procentowych. Dlatego też widzimy, jak bardzo przesunęła się na korzyść raczej tego, że do końca tego roku nie będzie zmian w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast po tych dzisiejszych danych, które poznaliśmy wczoraj i po tych informacjach z Fedu może się ten wykres wyraźnie zmienić, dlatego też ten punkt odniesienia jest dla nas pewnego rodzaju benchmarkiem, będziemy się do niego odnosić. No i także pytanie jest, co się stanie w strefie euro i widzimy tutaj, że w rynku są dwie podwyżki stóp procentowych, że podwyżka prawdopodobnie będzie jutro i prawdopodobnie będzie jeszcze jedna we wrześniu w tym roku, a później będzie już szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Czy tak się stanie? Będziemy tego doświadczać. Natomiast w Japonii, jak widzimy, rynek nie spodziewa się żadnej podwyżki stóp procentowych. Generalnie lekkie jest nastawienie na podwyżki stóp procentowych, ale w rynku jakby nie ma tego, żeby się nastawiać na następne tego typu wydarzenia. I dzisiaj poznamy uzupełnienie danych o inflacji, ponieważ o godzinie 14:30 będziemy mieć do czynienia z publikacją danych dotyczących inflacji producenckiej i zobaczcie, drodzy Państwo, że jest już pierwsza instytucja, która sygnalizuje nam, że będzie deflacja na inflacji producenckiej w Stanach Zjednoczonych w maju, natomiast generalne prognozy pokazują na poziomie 1,5%,
Ma być to spadek o praktycznie 1 punkt procentowy, natomiast zobaczymy, gdzie się ukształtuje finalnie ten odczyt inflacyjny. Pamiętamy, że ceny gazu i ceny ropy naftowej w maju spadały, więc powinno być tutaj miłe zaskoczenie. Amerykańskie obligacje, co jest bardzo interesujące, wczoraj zamiast dyskontować te dane spadkami rentowności, zaczęły znowu rosnąć i znowu atakujemy opory w okolicach 3,85 na rentowności i będziemy dzisiaj czekać na te informacje, żeby rynek je mógł zdyskontować w taki sposób, by doszło do wybicia albo górą, albo dołem z tej konsolidacji, która w ostatnim czasie ma miejsce. Przypominam, 3,85 od góry i 3,55 od dołu. Te miejsca to jest strefa konsolidacji, w której się teraz znajdujemy i zobaczymy, w którą stronę rynek podąży. Przypominam, że rynek cały czas tankuje obligacje i gotówkę, ponieważ Skarb Państwa potrzebuje takiego nowego zasilenia, a inwestorzy wykorzystują to do podwyższenia rentowności. Być może to jest jeden z motywów tego, że te rentowności teraz tak poszły mocno w górę. Co jest bardzo ciekawą informacją, klienci JP Morgana mają największą długą pozycję na obligacjach od 2019 roku. Warto być tego świadomym. Natomiast na amerykańskim dolarze cały czas walczymy o ten poziom 1,08 i on będzie cały czas w grze, także podczas dzisiejszej sesji ten poziom jest punktem odniesienia. Od niego bardzo wiele zależy. Każde wyjście nad ten poziom będzie zachęcało do większej korekty przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Wiele się dzisiaj wydarzy, prawdopodobnie po godzinie 20:30 zmienność powinna nas mile zaskoczyć. Dzisiaj zobaczymy, co się wydarzy dalej na Wall Street, ponieważ wczorajsza sesja była bardzo optymistyczna. Kontynuacja tendencji wzrostowej trwa. Mamy dzisiaj także wzrost indeksów giełdowych w Japonii, a to jest dobra informacja, sprzyja popytowi na ryzyko. Więc moim zdaniem jest szansa na to, że indeks DAX będzie atakować znowu swoje maksima wszechczasów i jest duża szansa na to, że wyjdziemy w górą, jeżeli euro-dolar będzie próbował faktycznie atakować maksima swój opór i trwale wyjdzie nad poziom 1,08. Z danych z Europy o godzinie 11 mamy produkcję przemysłową w strefie euro. Te dane mają większe znaczenie, natomiast moim zdaniem warto także zwrócić uwagę na to, co się wydarzy na rynku surowcowym, przede wszystkim na cenie miedzi oraz na ropie naftowej, jeżeli rozpatrujemy popyt na ryzyko. Tutaj, jeżeli te surowce będą rosły, to popyt na ryzyka, czyli na indeksy giełdowe, powinien być duży. Natomiast cena złota uzależniona od zachowania amerykańskiego dolara i rentowności. W tym wypadku amerykański dolar działa na rzecz wzrostu ceny złota, a rentowności na rzecz spadku. Dlatego też ta konsolidacja, którą widzimy już od pół miesiąca trwa i na razie nic tutaj nowego się nie dzieje. Natomiast moim zdaniem warto także przyglądać się na Bitcoinie, ponieważ zmienność zamiera, konsolidacja cały czas trwa między 25 a 26 tysięcy dolarów, czyli między linią szyi odwróconej formacji RGR a średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym i po prostu czekamy na jakieś dalsze wydarzenie, jakiś nowy impuls. Nic nowego na razie się tutaj nie wydarzyło. No i czas na polskie aktywa, które w momencie tworzenia tego wpisu poprzez rynek złotego sygnalizują nam słabość i warto być tego świadomym, że od wczoraj mamy relatywną słabość na krajowych aktywach i ja wiążę zachowanie złotego z indeksem WIG20, więc gdyby się okazało, że dzisiaj złoty traci na wartości, to może być szansa także na to, żeby była jakaś korekta na indeksie WIG20, dlatego też to powiązanie moim zdaniem jest silne. Natomiast na obligacjach jest spokój, a na samym indeksie WIG20 do czasu utrzymania nad poziomem 2000 punktów te scenariusze prowzrostowe są jednoznacznie faworyzowane i moim zdaniem daje im zdecydowanie większą szansę na realizację niż scenariuszom prospadkowym, ale wszystko oczywiście może się zmienić. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.